Witajcie moi drodzy widzowie, jak widzicie krasnoludy, jednostki krasnoludów, które omówimy, dokładne zastosowanie również będzie też pokazane, zobaczycie też animacje jakie tutaj mają krasnoludy, tym bardziej, że krasnoludy mają bardzo fajne jednostki, więc tych animacji jest dosyć sporo. Też pokażę to jak wygląda podczas bitwy i może jakieś takie niektóre zastosowania jednostek krasnoludów pod względem takiej ogólnej taktyki, jak się po prostu gra krasnoludami, jak się ustawia te krasnoludy i jak tutaj zauważycie jest tu pierwszy oddział krasnoludów, najtańszy, bezlitosny, siejący grozę na polu bitwy. Są to po prostu górnicy, najprostsza, najłatwiejsza jednostka i zacznijmy bitwę. Jeśli chodzi o górników, no to górnikami co możemy zrobić? No górnicy to jest piechota z tak naprawdę kilofami, nie mają oczywiście żadnych tarcz, więc strzelcy wystrzelają ich w momencie. Jeśli chodzi też o obronę w zwarciu, jest ona dosyć niska, choć są jednostki, które mają zdecydowanie mniej. Jak jakieś gobliny, na przykład gobliny niewolnicy, to są jednostki zdecydowanie słabsze. Co możemy tutaj jeszcze o nich powiedzieć? No, wysoka skuteczność przeciwko bramom. To jest dobre, żeby jeśli podczas oblężenia coś chcemy zniszczyć bramę, jakiś zrobić wyłom odnośnie barykady, palisady, to do tego oni się nadają. Oni też są dobrzy pod tym względem, żeby na przykład nie przyjmować frontalnego ataku, ale po prostu otoczyć przeciwnika i gdzieś go tam złamać odnośnie dyscypliny. Więc do tego się oczywiście oni nadają. Jak widzicie, siekają ich tutaj idealnie tymi młotami, kilofami. No, wygląda to dosyć fajnie. O, tutaj nawet głowa odleciała. Więc jeśli chodzi o omówienie tej jednostki, no wydaje mi się, że to jest wystarczająco. I jak widzicie, dosyć dobrze sobie nawet radzą, mimo że te statystyki naprawdę nie są mocne. Ale znowu pancerz robi robotę, bo 80 pancerza to jest jednostka, która może spokojnie wam trochę przytankować przeciwnika i nada się do pokonania na przykład halabardy, pik, do tego się zdecydowanie nada. Do jednostek, które będą walczyć przy, nie wiem, toporami, mieczami, no to tutaj już będzie duży problem i szybko zaczną się wykruszać. Więc do takiego zastosowania możecie ich użyć jako taką mięso armatnie albo zatrzymanie takiej, nie wiem, słabszej piechoty. Ewentualnie flankowanie. Przejdźmy w takim razie do kolejnej jednostki. Kolejną jednostką to są krasnoludcy wojownicy, czyli tutaj już mamy wojowników z toporami, dodatkowo z tarczami i jest to dosyć dobra jednostka, tym bardziej, że jest na samym początku prawie do zrekrutowania i jednostka jest dosyć wytrzymała. Tarcza daje nam ten plus, że jeśli chodzi o strzelców, spokojnie sobie poradzą ze strzelcami, mogą bardzo długo wstrzymywać, jeśli chodzi o szarże. Mają też dodatkowo, jak sobie zauważycie, obronę przed szarżą dużych przeciwników. I to jest akurat bardzo dobry dodatek. Pamiętajmy, że też krasnoludy mają odporność na magię 35%, jest to naprawdę sporo. Tutaj już mamy obronę w zwarciu 40. Co nam to daje? Co nam po prostu mówi obrona w zwarciu? Obrona w zwarciu jest o tyle dobra, że jeśli mamy 40, to jest już spora wartość. Na takie jednostki początkowe jest to bardzo dużo, niektóre frakcje nawet tyle nie mają. Tym bardziej, że mamy sporo pancerza, mamy tarczę, więc łucznicy nam nic nie robią. Do walki z standardową piechotą też sobie mega dobrze poradzą. Zaraz zobaczycie ich podczas walki, jak sobie radzą podczas walki. To jest idealna jednostka właśnie, żeby przytrzymać długo przeciwnika i za ten czas go, nie wiem, ostrzelać. Jeśli chodzi o krasnoludy, no to wtedy wkraczamy kusznikami gromowładnymi, katapulty i możemy to wykorzystać naprawdę w bardzo dobry sposób. Warto ich tak naprawdę nie rozciągać aż tak szeroko, bo krasnoludy są wytrzymałe, więc możemy na spokojnie zmusić przeciwnika, żeby starał się nas otoczyć, choć on raczej nie ma do tego szans i możemy dzięki temu szybciej go flankować, bo nasze krasnoludy długo wytrzymają, więc mamy czas na te flankowanie i zauważycie sobie, jak teraz podczas walki się tutaj naparzają. Ładne tutaj wyskoki, animacje są inne niż u górników, jednak też broń jest inna, jak sobie zauważycie, wygląda to naprawdę dobrze. I jak zauważycie, trzymają się naprawdę bardzo dobrze. Tutaj widzę, coś starają nas flankować, ale my możemy ustawić w bok trochę ten oddział jeden i już na przykład nic nam nie zrobią. Więc to są jednostki, które naprawdę bardzo długo wytrzymują. Widzicie, tutaj mamy wrzucone tylko 2 oddziały,
a tak naprawdę tankują 4, prawie 5 oddziałów bez żadnego problemu. Więc wygląda to dobrze. To jest jednostka, która jest idealna właśnie do obrony. Do ataku się raczej ich za specjalnie nie wykorzystuje. Ta jednostka ma po prostu przytrzymać, a wy strzelcami w większości musicie zrobić większą robotę. No bo pamiętajcie, że krasnoludy nie mają żadnej kawalerii, takich za bardzo szybszych jednostek, jak tylko zabójcy. Ale zabójcy akurat nie nadają się raczej tak do atakowania piechoty, więc też będziemy oczywiście ich omawiać i będziecie wiedzieli, na czym stoicie i jak po prostu korzystać z tych jednostek. Pamiętajcie, to jest jednostka, która ma utrzymywać strzelców przeciwnika, bo mogą sobie tam w miarę w nich strzelać. Odporność, którą oni tutaj posiadają, jest dosyć dobra, bo 55% blokują obrażeń z pocisków, niezależnie od broni, tylko muszą stać oczywiście na wprost, bo to jest bardzo ważne. Czyli tu macie wprost i spokojnie, jak tu będą łucznicy, nic wam nie zrobią. Znaczy, no może nie nic, ale tak naprawdę nie odczujecie tego tak bardzo, więc przejdziemy do następnych jednostek. Moi drodzy, kolejna jednostka to też są górnicy, tylko ci akurat są z ładunkami wybuchowymi, więc już dosyć lepiej sobie radzą. Tym bardziej, że te wybuchy są bardzo mocne. Jeśli chodzi o krasnoludy, w technologii możecie też zwiększyć ilość ich naboi, można to powiedzieć, granatów. Więc zauważycie, jak to wygląda w praktyce, co takie krasnoludki z ładunkami wybuchowymi robią z piechotą. Bo w większości na piechocie to się najlepiej sprawdza. I zaraz zobaczycie piękny rzut krasnoludów, jak sobie tutaj ładują ładnie w piechotę. Proszę bardzo. Piechota nawet tutaj czeka, oni nawet nie wiedzą, na co tutaj czekają. Więc rzucajcie! No i powiem wam, no tyle zostało z tej piechoty, nie? No to już robi naprawdę robotę, jak sobie zauważycie. No sieka, bym powiedział, totalna. No i teraz możemy sobie omówić na spokojnie te krasnoludy. One mają chyba taką samą dyscyplinę, jak dobrze pamiętam, jak standardowe krasnoludy. Znaczy te standardowi górnicy. Ale znowu te ładunki wybuchowe dają ogromną przewagę. Bo jak zauważycie, też niezależnie od tego, jaki to będzie oddział przeciwnika, jak bardzo mocny, mamy spore przebicie pancerza od tych wybuchów. Więc nawet takie czarne orkowie bardzo szybko mogą ulec zniszczeniu. Oczywiście jak to górnicy, jak mówiłem wcześniej, oni się znakomicie sprawdzają przeciw bramom, więc do oblężeń naprawdę bardzo dużo wam to daje. Większość jakichś takich zastosowań dla górników oczywiście nie ma. Jeśli chodzi o te statystyki, są identyczne jak do standardowych górników, tylko różnica jest po prostu tych ładunków. Więc tutaj sądzę, że nie ma co więcej tutaj ich omawiać, bo oni są prawie identyczni. Kolejna jednostka to są krasnoludcy wojownicy z wielką bronią. No to już jest jednostka, bym powiedział, z jednej strony ok, ale z drugiej strony szczerze ja tego w ogóle nie rekrutuję, bo dla mnie ta jednostka przy taktyce krasnoludów jest bez sensu. Ale na pewno dobrze się sprawdza z tego względu, że mamy nawet nie najgorsze przebicie pancerza, bo aż 24 to jest przebicie pancerza, to jest naprawdę sporo. I do takich właśnie jednostek, żeby przebić pancerz ok, ale oni też tutaj nie mają dużego obrony w zwarciu, bo jest tutaj obrony w zwarciu 30, więc ta jednostka do tankowania, do przytrzymywania przeciwnika zdecydowanie się nie nadaje. Jednostka dobra do flankowania i żeby szybko gdzieś tam zniszczyć delikatnie piechotę przeciwnika, jeśli ona też nie jest wysokich lotów. Do takiej klasy średniej piechota to jest w miarę ok. Tutaj macie oczywiście animację krasnoludów, jak to wygląda. No oczywiście wielka broń to tutaj standardowo jak każda wielka broń. Jak widzicie, te topory są w sumie prawie, chyba nawet są większe, no są większe od tych krasnoludów. Te animacje są nawet nie najgorsze, jeśli chodzi o krasnoludy. Do czego możemy ich zastosować? Tylko do flankowania, do utrzymywania. Raczej nie utrzymają w większości walki z przeciwnikiem, bo każda prawie piechota jest w stanie ich bez problemu pokonać. Strzelcy wystrzelają ich w momencie, no bo oni oczywiście nie mają tarcz. Mimo tego dużego pancerza wystarczy jakaś jednostka z dobrym przebiciem pancerza i niestety krasnoludcy wojownicy z wielką bronią się bardzo szybko wysypią. Ich można też stosować na przykład na kawalerię. Na kawalerii sprawdzają się nawet nie najgorzej, tylko pamiętajcie, że oni nie mają obrony przed szarżą, więc jeśli kawaleria w nich wjedzie, czy to kawaleria, czy to rydwany,
no to w większości po nich gdzieś tam przejadą, więc o tym musicie na pewno pamiętać. Nie jest to jednostka, którą polecam do rekrutowania krasnoludów. Jeśli chodzi o wcześniejsze jednostki, jak na przykład krasnoludcy wojownicy z tarczami, no oni są zdecydowanie fajniejszą jednostką, bo mechanika krasnoludów działa na tej zasadzie, że musimy gdzieś tam strzelcami w większości gry ugrywać. I oni mają odporność na szarże, więc mogą zatrzymać kawalerię, a wtedy łucznicy, artyleria może po prostu zrobić resztę. Jak widzicie, oni sobie dobrze, fajnie radzą, jeśli chodzi o taką piechotę średnich lotów. No ale tutaj, jak zauważycie, jest halabarda, włócznie, więc tutaj nie ma tak naprawdę dobrej piechoty. Ta piechota też przeciwnika ma mało przebicie pancerza, z tego co wiem, no mamy tylko 7, dlatego krasnoludy sobie spokojnie z nimi poradzą, ale gdybyśmy już walczyli na przykład z dzikimi orkami, mielibyśmy tutaj o wiele większe problemy i ta armia by się bardzo szybko rozpadła i jak zauważycie, tutaj nawet szybko się rozpadają, więc ta jednostka jest po prostu beznadziejna. A tutaj, moi drodzy, są długobrodzi. No tutaj, jak zauważycie, faktycznie brody są bardzo długie, możemy puścić ich do ataku, żeby zobaczyć, jak się tam rzucają na przeciwnika. Możemy tutaj tak pięknie ich rzucić. Co powiem o długobrodych? Na pewno jest duży plus, że pancerza jest więcej, dyscypliny jest więcej niż dla krasnoludzkich wojowników z tarczami. Statystyki też są oczywiście ciut lepsze, ale ważna rzecz jest taka, że to są stare zrzędy. Stare zrzędy daje wam to, że jeśli tutaj polegnie nam, powiedzmy, lord, to oni będą jakby dyscyplinować swoje jednostki, będą utrzymywać ich w ryzach, więc tak szybko też się nie złamią. I dodatkowo, jak pamiętacie, tutaj krasnoludcy wojownicy standardowi mają coś takiego jak właśnie obronę przed szarżą. Długobrodzi oczywiście mają to samo. No, dawać, dawać. Jak widzicie, animacje są chyba nawet identyczne jak dla tych standardowych krasnoludów wojowników z mieczami, znaczy z toporami, wybaczcie. Więc tak to po prostu wygląda. O, macie Thorgrima, możecie sobie zobaczyć, jak go tutaj noszą. Zastosowanie jednostek totalnie tak naprawdę do obrony, utrzymywania przeciwnika na dystans. Mogą też służyć do takiego zablokowania kawalerii, z tego względu, że mamy tą obronę przed szarżą, więc kawalerię mogą delikatnie tam zatrzymać. Ale do jakichś takich większych zastosowań to nie, ale są bardzo twardzi. To musicie pamiętać, że to jest jednostka, która tak szybko się nie złamie i będzie się bardzo długo po prostu broniła, więc to jest idealna jednostka do rekrutowania dla krasnoludów. Z tego też względu, że są po prostu wytrzymali, ciężko ich złamać. No a krasnoludy, tak jak mówiłem wcześniej, polegają po prostu na artylerii, na strzelcach i muszą utrzymać przeciwnika. A że się szybko nie złamią, to mogą to zrobić bardzo, bardzo długo. Nawet możecie zastosować coś na zasadzie takiego kółeczka i krasnoludy się tutaj bronią. Ewentualnie kółeczko mogłoby być większe, a strzelców sobie gdzieś tutaj ustawicie, kuszników, i oni mogą się bardzo długo bronić i robić naprawdę, niszczą po prostu wszystko. Jak widzicie, tutaj mamy puszczone takie 4 oddziały. I oni z tymi halabardami, z bohaterem trzymają się bardzo dobrze, tak szybko nie upadają, jak wcześniejsze jednostki. Też szybko gdzieś tam przeciwnika nawet pokonają, bo statystyki mają dobre. Tylko że tutaj mamy też bonus od naszego króla, więc do tego jednostka się nadaje. Oczywiście jednostka idealna do rekrutacji, choć są też jednostki, które za niedługo wam pokażę i one są zdecydowanie też mocniejsze. A teraz mamy tutaj długobrodych z wielką bronią. Co tutaj można o nich powiedzieć? No na pewno mają duży plus, że mają obronę przed szarżą przeciwników, to jest naprawdę spoko. Są jednostkami z jednej strony przydatnymi, bo mamy czasem, jak gramy krasnoludami, dużo bonusów dla tych jednostek, więc jest wtedy nawet dosyć dobrze. Jak dobrze pamiętam, Torek nawet dla nich miał dobre bonusy. Więc ta jednostka, powiedzmy, nie jest najgorsza. Na pewno minusem jest to, że jednak nie ma żadnej zasłony, więc jeśli będziemy walczyć tutaj z przeciwnikiem, który ma strzelców, no oni upadną dosyć szybko. Ale do walki na przykład na potwory się fajnie sprawdzają, no bo mają jednak też długie te topory. Tutaj włączyłem teraz orków do walki, żeby było ciekawiej. Żeby sobie orkowie powalczyli z krasnoludami. Tutaj, jak widzicie, są chyba nawet czarni orkowie. Dokładnie. I ta walka wygląda, powiedzmy, dosyć dobrze. Jednostki sobie, powiedzmy, tutaj nawet nie najgorzej radzą. Zastosowanie, potwory, ewentualnie walka z jakąś przeciwną piechotą. Musimy też zwrócić tylko uwagę na to, że oni mimo wszystko bardzo duże zadają obrażenia, bo naprawdę zadają spore obrażenia, ale też bardzo spore obrażenia otrzymują.
Więc to jest taka jednostka, bym powiedział, że ona by mogła służyć właśnie do wyłapywania potworów, do wsparcia piechoty, ale nie na bezpośrednim froncie. Z tego względu, że oni mogą się szybko wykruszyć, bo niby tutaj obrona zwarcia jest 38, ale to z drugiej strony nie jest aż tak dużo, bo jak się trafimy na jakąś bardzo mocną jednostkę piechoty, która będzie miała, nie wiem, 45, 50, 55, no to będzie wtedy bardzo ciężko. Ale jak tutaj sobie zauważycie taką strategię, co tutaj się sama zrobiła, dookoła oni są niepokonani, oni mają taką wtedy dobrą dyscyplinę, bo mają właśnie zachęcenie poprzez flankowane swoje jednostki, choć tutaj ich jakoś sflankowali z tego co widzę, więc tutaj mamy trochę bonusów, znaczy minusów za to. Więc do tego, co mówiłem wcześniej, ta jednostka idealnie się nadaje, ale ona jest krucha, więc tutaj jednostki już zdecydowanie mogą dostać szybciej, więc to jest jednostka, której aż tak za specjalnie bym nie polecał do rekrutowania armii, tym bardziej, że strategia krasnoludów polega trochę na innej zasadzie. Moi drodzy, tutaj zauważycie teraz zabójców. Jak widzicie, mają tutaj dwa toporki, oczywiście są golasy, więc pancerza tutaj nie zobaczycie. Pancerza po prostu jest 0. Ta jednostka jest idealna na potwory. To jest w sumie najlepsza jednostka na potwory od krasnoludów. Na właśnie potwory, na kawalerię sprawdzają się idealnie. Nawet bym powiedział, że z bohaterami sobie radzą nie najgorzej, bo dobre przebicie też pancerza w nich mamy, więc do tego na pewno dobrze się nadają. Do rzucenia ich na przykład nawet na najsłabszą piechotę goblinów, orków wychodzi to tragicznie, więc do tego na pewno ich nie używajcie. Co możemy tutaj jeszcze o nich powiedzieć? Na pewno dużym plusem jest też to, że są szybcy. No mają 40 prędkości, krasnoludy przeważnie mają 28. No tak jak sobie zauważycie, jest to ogromna różnica. Zobaczmy, jak tutaj wygląda walka nich. No walka wygląda dosyć zabawnie. Zaraz zobaczycie, jak szybko też im schodzi życie. No giną po prostu w momencie. Choć obrażenia zadają też spore, bo pamiętajcie o tym, że oni mają duże obrażenia. Akurat tutaj nie pokazuje mi jednostki, no 48. Czarni orkowie mają 50, więc naprawdę jednostka ma spore obrażenia. Ale oni się nie nadają do walki z piechotą w ogóle. Może być to jako jedynie takie wsparcie piechoty. Jeśli będziemy ją flankować, to możemy ładne obrażenia wykręcić, ale do niczego więcej oni się nie nadają. Potwory, kawaleria i nic więcej. Kolejna jednostka to jest tutaj gwardziści. No bardzo fajna jednostka, bo ma też oczywiście magiczne ataki, jak sobie zobaczycie. Magiczne ataki bardzo dużo niwelują tego ataku fizycznego, pancerza fizycznego, więc to jest naprawdę dobre. Więc możemy ich tutaj wykorzystać naprawdę na dobry sposób. Oni są bardzo wytrzymałymi jednostkami i bardzo duża siła broni, więc oni znakomicie się sprawdzają właśnie na coś, co ma sporo pancerza. Lordów fajnie zabijają, potwory bardzo dobrze zabijają i z piechotą sobie też dobrze radzą, tylko jedyny minus ich taki, że oni mają jednak taki duży podwójny młot, więc nie mają jakby za bardzo obrony przed strzelcami, ale do takiej standardowej walki na każdą jednostkę sprawdzają się znakomicie. Oni nie mają takich wad z walką właśnie taką standardową. Zobaczmy, jak sobie tutaj walczą tymi młoteczkami. No właśnie, coś tutaj się nie chcą bić. Dawać ich. O, proszę bardzo, jak tutaj orkiem rzucili pięknie. No, ładnie, ładnie. Miażdżą tych orków. No tutaj wiecie, magiczne ataki to jest to, no. Jak widzicie, padają tutaj orkowie bez żadnego problemu. No i nawet się trzymają, bo wiecie, 100 pancerza robi swoje. No tutaj przeciwnik nawet ma 0, tylko mimo, że ma tam odporności fizyczne, bo to dziki orkowie, czarni orkowie też padają bez żadnego problemu. Z piechotą poradzą sobie znakomicie, z potworami poradzą sobie znakomicie. Jedyny jest minus taki, że nie możecie dopuścić strzelców do tych jednostek, bo jak dopuścicie, żeby strzelcy ich tutaj ładowali w nich, albo artyleria, no to ta jednostka wykruszy się w momencie, ale piechoty potworów nie ma takich mocnych, żeby tutaj mogli spokojnie się gdzieś tam im przeciwstawić. No chyba, że mówimy tutaj o potworach od jaszczur, no to sądzę, że tutaj mogliby coś więcej podziałać, te potwory.
ale piechota mimo wszystko jest znakomita, a jeśli gramy krasnoludami też mamy zawsze strzelców, więc takie wsparcie na potworów też sobie spokojnie poradzimy. Jak widzicie tutaj bohater pada w momencie. Mimo że zadajemy spore straty ten bohater, to pokonują go bardzo szybko, więc to jest jednostka idealna do takich starć. Jedynie tak jak mówię, strzelcy, artyleria, no tego trzeba jednak unikać, jeśli gramy tymi jednostkami. A teraz tutaj mamy zabójców gigantów z takim dużą siekierą, bym powiedział, toporem. Jednostki oczywiście, które też mają zerowy pancerz, oni są bardzo podobni do standardowych zabójców, tylko standardowi zabójcy mają 2 toporki, a tutaj mamy topór dwuręczny. Tym się oczywiście różnią. Różnią się też tym, że mamy więcej ataku. Mamy większe też bonusy na przeciwników. Mamy też ten właśnie śmiertelny cios. Są oczywiście niezłomni. Samo jak standardowi zabójcy. Są to dobre jednostki, ale tak naprawdę tylko do walki z potworami, z kawalerią. I ewentualnie możemy też ich rzucać do walki właśnie z bohaterami. Do tego się gdzieś tam naprawdę nadają i sprawdzają się dobrze. Do walki ze standardową piechotą to kwestia raczej takiej bardziej flanki, tak jak w zabójcach, bo w takiej otwartej walce no może to wyglądać źle. Choć gdy uderzymy tak ilościowo i nie damy się za bardzo otoczyć przeciwnikowi, to jak zauważycie, radzą sobie znakomicie tutaj. Bo patrzcie, tutaj mamy czarnych orków z tak dużym pancerzem i padają oni w miarę szybko. A zabójcy gigantów szczerze są tutaj niewzruszeni. Ja wiem, że to jest sporo oddziałów na jeden oddział, ale tu wygląda też powiedzmy dosyć podobnie. Jeśli są nieotoczeni, to się w miarę trzymają. Jeśli tutaj już ich otoczy wróg, no to jest lipa. Oni też mają zerowy pancerz, więc jeśli nawet tacy goblińscy strzelcy się do nich dobiorą, to wygląda to tragicznie. Tutaj możecie zauważyć też, jak szybko lorda zabijają, bo zabijają go, bym powiedział, w zarąbistym tempie. Więc to jest naprawdę duży plus. Wtedy nawet nie musimy puszczać bohatera, nie musimy posiadać jakichś, nie wiadomo, jakichś strzelców, a bohater przeciwników ginie szybko. Mimo że on nie jest tak naprawdę ani za specjalnie potworem, nie jest na żadnym wierzchowcu, a zabójcy jadą z nim jak po prostu chcą. Tutaj patrzcie też, jak sobie dobrze radzą. Mamy tutaj debeściaków, czarne orki, a to nie są takie, wiecie, najgorsza piechota orków. No i ogólnie to nie jest taka najgorsza piechota, a radzą sobie z nimi bardzo dobrze. Tylko nie możemy ich po prostu zostawić na takim otwartym, nie możemy dopuścić strzelców do nich, a tak to jest bardzo fajna jednostka, tym bardziej, że ona też jest szybka. Obrona w zwarciu jest nawet nie najgorsza, więc jak dla mnie tutaj jest troszkę więcej zastosowań niż u zabójców, no i lepiej też sobie oczywiście radzą. A teraz mamy najlepszą piechotę krasnoludów, żelastni rębacze. To jest najmocniejsza krasnoludzka piechota, najbardziej wytrzymała. Znakomita odporność, bo mamy oczywiście tarczę, bardzo duży pancerz, znakomita dyscyplina. No co jeszcze z tutaj takich ważnych rzeczy, że mają 2 ładunki wybuchowe, które zadają ogromne obrażenia, jak sobie zauważycie. Jest to po prostu jedna wielka miazga. Możemy sobie zobaczyć, jak tutaj lecą kolejne granaty. A orkowie się po prostu tutaj rozpadają. No tutaj mamy, wiecie, czarne orki, więc to są naprawdę bardzo mocne orki. Nawet na bohaterów możemy też to wykorzystywać. No jest to piechota po prostu najlepsza u krasnoludów. Jest to też jedna z najlepszych piechot ogólnie w całej grze. Więc na to warto też zwrócić uwagę, że ta piechota jest naprawdę kozacka. Mogą utrzymać każdy teren, nie ma na nich tak naprawdę siły, mają też świetną obronę przed szarżą, a świetna obrona przed szarżą to jest nic innego jak całkowite pozbawienie przeciwnika szarży, więc kawaleria, potwory tracą całą szarżę i nic nie są w stanie zrobić. No lepszej po prostu jednostki nie znajdziecie, jeśli chodzi o piechotę. Bardzo fajna, bardzo wytrzymała, no ona się nadaje tak naprawdę do wszystkiego, bo mogą zatrzymywać fajnie potwory, mogą zatrzymać kawalerię, pokonają prawie każdą piechotę przeciwnika. Więc tutaj zastosowań macie ogrom. Pokonają też oczywiście, będą mogli bardzo długo trzymać strzelców. Strzelcy mogą sobie tam do nich strzelać i nie odczujemy tego prawie w ogóle. Więc zastosowań jest znakomicie dużo. Jest to oczywiście wysokotierowa jednostka, ale warto takich parę jednostek mieć w oddziale, znaczy w armii. Z tego względu, że wtedy możecie bardzo dużo polegać na artylerii, na strzelcach i za specjalnie nie obawiać się żadnego przeciwnika, czy to będzie Bretonia, czy to będą jacyś zwierzoludzie, którzy będą mieć sporo potworów.
No nie musicie się po prostu niczego obawiać. Przejdźmy dalej. Kolejna jednostka to poszukiwacze zagłady. Jak widzicie, to jest oczywiście nowa jednostka z DLC-ka krasnoludów. Bardzo mocna jednostka, bo to jest jednostka, która ma miażdżyć każdą piechotę. I zobaczycie zaraz, co oni potrafią oczywiście. Tylko że oni mają coś takiego, że musi im się oczywiście jeszcze władować umiejętność, ale ona się chyba władowywała, jak walczyliśmy. Więc ruszmy nimi do przodu na tych orków nieszczęsnych. Co możemy powiedzieć o tej jednostce? Na pewno plus taki, że niezłomność. Idealna do walki z piechotą. Mimo że tego pancerza nie ma, to obrażenia są tak ogromne, szarża jest dobra, więc poradzą sobie z większością piechoty. Unikamy oczywiście strzelców, artylerii, jak to w standardzie i ogólnie jak to zawsze w walce, jeśli mamy piechotę. Wydaje mi się, że oni są nie najgorsi. Zagranie nimi to jest dobra strategia. Warto mieć na przykład 1-2 oddziały od nich, bo są naprawdę mocni. Ale z drugiej strony, jeśli chodzi o takie zastosowanie do standardowych krasnoludów, no to tutaj można by się wahać, jeśli chodzi o strategię. Z tego względu, że oni nie utrzymają za specjalnie frontu. Z tego względu, że to są tacy trochę zabójcy, wiecie jak jest. Możecie sobie tutaj pooglądać, jak tutaj walczą, ładnie wyskakują, proszę, jak machają. Pięknie tutaj to wygląda. Zobaczmy, jak nawet ich życie. No ich życie, powiem szczerze, trzyma się nie najgorzej. Bardzo podobnie jak do zabójców, gigantów, ale też szybko się nawet wysypują. Umiejętność musi im się oczywiście załadować, więc na to też trzeba zwracać uwagę. Jest to raczej jednostka bardziej taka przeciwpiechotna, na lorda, ok, ale do jakichś takich większych zastosowań nie. Mimo że oni się dobrze tutaj utrzymają, mają tą niezłomność, to jest jednostka bardzo krucha mimo wszystko. I jeśli ich wróg otoczy, no będą bardzo szybko padać. Strzelcy mogą wtedy jeszcze szybciej się przyczynić do tego, że komputer nas zdecydowanie tutaj zdominuje. Poczekamy też jeszcze, jeśli chodzi o tą umiejętność, bo jak widzicie, z czarnymi orkami radzą sobie dobrze. Otrzymali oczywiście spore straty. Tutaj na przykład nas otoczyli i padają już tak trochę szybciej te jednostki. Ale jeśli są w takiej, powiedzmy, kupie, będą na przykład z oddziałem jakichś takich krasnoludów wojowników, to już lepiej też sobie poradzą, bo krasnoludy wojownicy mogą tankować na przykład przeciwnika, a my będziemy po prostu potem standardowo walczyć, flankować. Do tego naprawdę bardzo dobrze się nadają. Nawet nie najgorzej się nadają do walki z jakimiś tam mniejszymi potworami, pieszymi potworami. Na przykład jak sobie macie pomioty chaosu, do tego też się gdzieś tam nadają. Tu mają takie swoje kręcenie i zadają obrażenia. Wygląda to nawet nie najgorzej i bardzo ładne obrażenia zadaje. Tym bardziej jeśli jest na przykład liczebny oddział przeciwnika, to sprawdzi się to dobrze. Tylko tu musimy poczekać. Tu mamy już użyty, możemy tutaj sobie to użyć. Jak się tutaj zaczną kręcić, to jak widzicie, no jakieś tam obrażenia zadają. Ale z tego co widzę, nie są to ogromne obrażenia, więc wygląda to różnie. Finalnie ten oddział wygrywa tutaj walkę z przeciwnikiem. Radzą sobie dobrze, no bo obrażenia są spore. Mam też, jak dobrze pamiętam, a nie, tutaj mi się chciał, bym się tutaj delikatnie pomylił, a jednak nie. Mamy oczywiście też te magiczne ataki, które niwelują pancerz przeciwnika, więc zastosowanie jest naprawdę sporo, dobra piechota, ale raczej się tego nie doomstakuje, bo musimy mieć więcej strzelców, musimy mieć jakieś wsparcie większe na taki bardziej masowy oddział. Tym bardziej, że nie walczymy, rzadko kiedy się walczy z jedną armią orków na przykład. Przeważnie to są jedna, dwie, trzy armie. Jedna się rzadko kiedy zdarza, bo nawet jak już będą mieć łano, to już będzie przewaga liczebna. Ale dlatego ta jednostka jest nie najgorsza. Przejdźmy w takim razie do strzelców. Tutaj jeśli chodzi o kuszników, to wybrałem wszystkich kuszników, jakich tutaj mamy u krasnoludów. I zaraz sobie oczywiście ich tutaj poomawiamy. Tutaj mamy strażników z wielką bronią. Plus strażników z wielką bronią jest taki, że mamy straż przednią, więc możemy ich trochę gdzieś tam poschować. I dodatkowo mamy skradanie, czyli te jednostki są gdzieś tam niewidoczne. Tak samo mamy z standardowymi strażnikami. Różnicę mamy taką między nimi, że tamci strażnicy z wielką bronią mają mniejszy zasięg, ale większe o wiele obrażenia. Strażnicy standardowi mają dużo większy zasięg, dwukrotny, ale za to mają znowu mniejsze obrażenia. To są jednostki, które ja osobiście za specjalnie nie rekrutuję. One też mają ciut szybszy marsz,
ale jak dla mnie są to jednostki raczej takie sobie, więc zbędne. Możemy też poruszyć tutaj standardowych kuszników, jak sobie zauważycie. Oni wyglądowo za specjalnie się tutaj nie różnią, jedynie co, że tamte mają kaptur ze względu na skradanie się. Jeśli chodzi o kuszników standardowych, no tutaj 160 zasięgu standardowo z kusznikami z wielką bronią jest to samo. Różnice, jak sobie zauważycie, mamy takie, że ci z wielką bronią mają większą siłę broni, ale mniejszą obronę w zwarciu. Kusznicy, no do czego nadają się kusznicy? No oczywiście do strzału, do niczego więcej się nie nadają. Do walki wręcz nie radzą sobie aż tak bym powiedział dobrze, więc na to warto zwrócić uwagę. Co jeśli chodzi tutaj o strażników Bugmana, bo to są tacy kusznicy niestandardowi. Oni mają dużo bonusów, bo mamy na przykład obronę przed szarżą dużych przeciwników, mamy płynną fortyfikację, czyli podczas walki się leczą. To jest fajne, ale podczas walki, no jeśli dojdzie do nich piechota, jak tutaj w tym przypadku, no to widzicie, że składają się bardzo szybko. Na pewno też jest plus taki, że mamy straż przednią, mamy skradanie, więc to są jakieś takie większe plusy, ale czy tych kuszników warto używać? Jak dla mnie standardowo kusznicy ci, ewentualnie ci z wielką bronią, to jest najlepsze, co możemy rekrutować, jeśli chodzi o kuszników, bo kolejni kusznicy są moim zdaniem zbędni i nie warci nic więcej. Chyba że chcemy się skradać i mamy taktykę, że będziemy się skradać na przykład do artylerii przeciwnika. Ale pamiętajmy też o tym, że krasnoludy mają bardzo szeroki wachlarz artylerii i moim zdaniem oni nie potrzebują tak naprawdę się gdzieś tam skradać, kombinować, bo niektóre frakcje potrzebują faktycznie tego, bo nie mają artylerii, nie mają strzelców, albo nie mogą aż tak bardzo na tym polegać, ale jeśli chodzi o krasnoludy, no to tutaj sytuacja jest inna. Przejdziemy w takim razie do innych typów strzelców. Tych specjalnie chciałem zrobić w takiej jednej grupie, żeby też to trochę skrócić. Na oddziały, które tutaj mamy, to mamy pozostałości właśnie strzelców krasnoludów. Jak sobie tutaj zauważycie, mamy oczywiście gromowadnych, siewców uraz, którzy mają bardzo dużą siłę pocisków, zasięg za to mniejszy, ale siła pocisków jest naprawdę ogromna i zobaczycie ich w akcji. Mamy oczywiście jeszcze tutaj żelazne smoki, dwa rodzaje. Mamy tych z torpedami, którzy znakomicie sprawdzają się właśnie na potwory. Mają oczywiście niską szybkoszczelność, ale za to obrażenia są bardzo konkretne. Siła przebicia pocisków jest 75, co jest naprawdę bardzo dużo, plus premia przeciw dużym przeciwnikom, więc do tego oczywiście ich tutaj wykorzystujemy. Mamy też piratów, zabójców, no tacy piraci, którzy sobie powiedzmy radzą nie najgorzej w walce wręcz, ale też mają delikatne takie strzelanie i te pociski są nawet, bym powiedział, groźne dla przeciwnika. Mamy gromowładnych standardowych, którzy mają większy zasięg, ale siła pocisków jest znowu dużo mniejsza, jak u siewców uraz. I mamy żelazne smoki, czyli taką potęgę krasnoludów z miotaczem ognia. No tutaj mamy pięknych przeciwników, bo mamy tutaj zielonoskórych i na nich będzie można naprawdę przetestować te oddziały i zobaczycie, jaka jest fajna jednostka, jedna, druga, trzecia. Więc możemy ruszyć tutaj z bitwą, żeby też nie marnować czasu. Orkowie sobie sami tutaj do nas podejdą. Z takich ważnych rzeczy, no gromowładnych trzeba ustawiać tak, żeby nie strzelać po swoich jednostkach. To jest ważne. Oni muszą być frontalnie dla przeciwnika, czyli na wprost, nie mogą przez mury strzelać, więc jeśli dacie ich na obronę zamku, miasta, no to musicie oczywiście ich umieścić na murach. No tutaj zobaczycie zaraz animację, jak sobie gdzieś tam strzelają. O, ci już proszę bardzo, ci już tutaj pakują. Tak samo gromowładni z torpedami, tak samo. Znaczy żelazne smoki z torpedami, wybaczcie. No, orkowie tutaj ładnie dostają hity. Zaraz tutaj jeszcze miotacze ognia dojdą. Salwa tutaj piękna leci. A ogień już tutaj wyczyści ich dosłownie. O, już proszę bardzo, leci. No jest to po prostu sieczka. No, żelazne smoki... No, to jest jedna z najmocniejszych jednostek u krasnoludów, jeśli chodzi na piechotę. Choć ci siewcy uraz są też nie najgorsi, bo obrażenia są ogromne, jak widzicie, po jednej salwie. 4 oddziałów, już nie ma całego oddziału, więc wygląda to groźnie.
Ale jak widzicie, też żelazne smoki, mimo tego, że co chwilę właśnie leci ogień, ten ogień oczywiście zatrzymuje też przeciwnika, więc znakomicie się to sprawdza. Możemy sobie tutaj namierzyć na przykład bohatera i zobaczycie, jak szybko też pokonają bohatera. Jeśli chodzi o gromowładnych, oni też w walce wręcz są nie najgorsi i też sobie sporo są w stanie poradzić. I pamiętajcie, że jednostki, czy to gromowładni, czy to żelazne smoki, strzelają pod swoich, więc jak źle ich ustawicie, no to zniszczycie swoje jednostki w momencie. No piraci, tak jak mówiłem, piraci sobie radzą w walce wręcz, też nie najgorzej. Więc tutaj widzicie, że coś tam sobie walczą, coś tam strzelają, więc to jest taka fajna hybrydowa jednostka. No ogniści, no widzicie, że tutaj no wszystko jest spalone, swoich też spalili, ale bohatera bardzo szybko zniszczyli. To jest właśnie ich wielka zaleta, że na bohatera, na potwory sprawdzają się znakomicie. Na jednostki im większe, tym dla nich lepiej, bo po pierwsze nie będą strzelać po swoich. Do jednostek latających też super, jeśli chodzi o gromowładnych. No nie ma wtedy żadnego po prostu zmiłuj się, niszczą każdą tutaj jednostkę bez żadnego problemu. Więc to jest taka gwardia, bym powiedział, honorowa. I jeśli chodzi o jednostki, które bym tutaj rekrutował, najbardziej na pewno żelazne smoki, jedne i drugie, bo gromowładnymi trzeba już się więcej gdzieś tam pobawić. Są to też jednostki, które muszą mieć zawsze fajny, odblokowany strzał. I już musimy mieć taką strategię, bym powiedział, musimy już więcej grać gdzieś tam takimi muszkietami, żeby łatwiej nam było ustawiać te jednostki i to też jest kwestia duża od terenu. Moi drodzy, latające jednostki. Jakie oczywiście tutaj mamy jednostki latające? Mamy żyrokoptery, które mają oczywiście bombardowanie, 2 naboje bombardowania. Jak sobie zobaczycie, żyrokoptery po prostu strzelają takimi pociskami. Mamy oczywiście żyrokoptery z działami siarkowymi, czyli miotacze ognia i też 2 pociski do ostrzału. Na dole macie oczywiście pokazane, gdzie będzie ten zrzut. I mamy żyrobombowce, które mają bardzo dużo tutaj ostrzału, bo aż 11. Jest ich oczywiście mniej, bo są po 4 w oddziale. Ale jak sobie zobaczycie po tych obrażeniach są, bym powiedział, prawie identyczne. Więc to jest też fajne z tego względu, że naprawdę dobrze sobie radzą te jednostki. Mamy też sterowce, które mają coś takiego jak włócznia Grungiego, czyli bardzo mocna włócznia, najlepiej sprawdzana właśnie na przeciwnika, jeśli chodzi o potwory, o bohatera. No niszczy to zdecydowanie jednostkę, nie rzucamy tego oczywiście na piechotę, tylko na pojedyncze mocne potwory bohaterów. Pamiętajcie o tym. Mamy też gromodopalacz, czyli coś tego typu, że będziemy mieć więcej prędkości, ale będziemy otrzymywać obrażenia na sekundę, więc będziemy sobie niszczyć jakby statek, ale on poleci szybciej, więc musicie na to zwrócić uwagę. Możemy się tutaj z bliska trochę przyjrzeć tym jednostkom. Tutaj mamy dodatkowo na statku jednostki, które będą strzelać w przeciwnika, rzucać granatami, więc tego jest naprawdę sporo. No a to są standardowe tutaj żyrokoptery. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać w praktyce, jak ich zastosować. Jeśli chodzi ogólnie o zastosowanie, no pierwsze 3, jakby te rodzaje jednostek, no w sumie można by powiedzieć, wszystkie 4 bardzo dobrze się sprawdzają na pewno na potwory, na bohaterów. A czy może na potwory, żyrokoptery z działami siarkowymi może trochę gorzej. Bo jak sobie zobaczycie też pod statystykach, siła pocisków jest nie najgorsza, ale już nawet do potworów, bohaterów bardziej żyrobombowce. Sterowiec znowu jest z tego względu, że przez to, że może strzelać właśnie to, po pierwsze mamy strzał z włóczni taki i mamy te jednostki, które co chwilę tam strzelają, te muszkiety, to też zawsze lepiej wszystko wykorzystać na piechotę, ewentualnie na duże potwory. Na takich małych bohaterów ciężko może być czasem trafić to, więc szczerze powiedziawszy, te wszystkie 4 jednostki najlepsze są na piechotę, mają dobrą skuteczność na potwory. No oczywiście kawaleria, no to te można traktować jak piechotę, też bardzo ładnie tutaj sobie poradzą, zbombardują bombami, możemy fajnie zbombardować, więc zróbmy zastosowanie na jednostkach, jak to wygląda w praktyce. Wypuśćmy najpierw pierwszy oddział. Możemy już trochę tych siarkowych też tutaj podpuścić. Działa możemy tu ustawić. Tu możemy na przykład puścić włócznie na lorda. Jak dobrze pójdzie, no to go tam zabiją od razu. Zasięg jest dosyć spory, bo 300 metrów. Zaraz powinniśmy już tutaj chyba włócznią rzucić. O, widzicie, tu mamy takie standardowe pociski od tych żyrokopterów.
ale najważniejsze jest właśnie bombardowanie, czyli coś tego typu. Bo to zadaje sporo obrażeń, bo mamy 50% właśnie... O, lecą proszę bardzo włócznie. Oho, leci kolejna. Jeszcze chyba jedna powinna polecieć. Albo jedna trafiła po prostu w drzewo, ale jak widzicie, no lorda już po prostu nie ma. No to jest standardowo, jak sobie zobaczycie, jak zaraz będą bombardować, atakować, strzelać. Więc najlepiej wykorzystywać do właśnie tego, jak sobie zobaczycie, bombardowania. Możemy sobie zrobić takie pseudo-bombardowanie. Pięknie. No i tutaj ładne straty zostały zadane. Możemy teraz na przykład zaatakować sobie siarkowymi. Siarkowe są idealne też, żeby szybko strzelców wykończyć. Na przykład na takich skawenów sprawdzają się znakomicie. A żyrobombowce sobie tutaj ustawimy i zaraz zaczniemy to bombardować. Tutaj musimy pamiętać, że te przebicie pancerza jest słabsze, więc najlepiej to używać na jednostki, które mają mniej pancerza. Będzie najbardziej skuteczne. A możemy tutaj na przykład tych spróbować sobie zbombardować. Przez to, że mamy tak dużo tych bomb, to sprawdza się to zarąbiście. A widzę, że tamci się jedni zablokowali, ale możemy na przykład sobie tak teraz spamować i wysadzać, i wysadzać. Więc tutaj może nie ma na razie takich dużych bonusów, bo nie mamy na przykład lorda wyekspionego, nie mamy tutaj inżyniera, żeby też zadawać większe obrażenia. Ale jak sobie zobaczycie, obrażenia są bardzo ładne, piechota pada bardzo szybko. Ja wiem, że to są orkowie, że tutaj nie mają za bardzo jakiejś kontry na nas, ale padają bardzo szybko. Możemy sobie jeszcze zobaczyć, jak tutaj nasze stateczki sobie strzelają. Te działo, proszę bardzo. Wygląda to naprawdę dobrze. I są to oczywiście bardzo potężne jednostki. Jeśli chodzi o sterowce, no mega kozackie. Choć żyrokoptery już też nie są najgorszymi takimi jednostkami, można to też wykorzystać. Tylko problem jest też taki, jeśli skończy im się amunicja i nie idziemy w technologii, w amunicję, nie mamy właśnie strzelców, żeby zwiększać tą ilość amunicji, to wygląda to wtedy kiepsko. Też wam pokażę przykładowe armie, jakie można stworzyć na różnych etapach gry. Różne kombinacje. A jeśli chodzi o taką strategię, no to sądzę, że zrobię osobny taki odcinek, żeby też ten odcinek nie był godzinny, względem właśnie jak wykorzystujemy każdą frakcję, względem strategii, jakie mamy dostępne. I drodzy, przechodzimy do artylerii. No tutaj jest czym się popisać, jeśli chodzi o krasnoludy. Mamy na przykład bełtomioty, które sprawdzają się znakomicie na przeciw właśnie dużym potworom, że jest też ich 8, to te obrażenia są duże, przebicie pancerza jest bardzo ładne. Do tego wykorzystujemy właśnie bełtomioty, przeważnie na potwory, można użyć też na lordów, na piechotę może niekoniecznie, ale możemy też ich użyć na przeciwną artylerię, więc do tego się sprawdzają dobrze, więc do tego oczywiście ich wykorzystujcie. Kolejna artyleria to są mściciele, czyli nasze katapulty. Katapulty idealne na piechotę, na potwory raczej się nie używa, na lordów się tego nie używa. Na przykład strzelców, ewentualnie artylerię przeciwnika możemy też to użyć i sprawdzić się dobrze. Najlepiej oczywiście na piechotę. Kolejne mamy działa. Jeśli gracie Malakai Majkajsonem, no to możecie jeszcze tutaj zrobić umiejętność kartacza. Kartacz jest idealny właśnie na jednostki piechoty, kawalerii, czyli na takie większe ilościowo armię. A same działa są znakomite na artylerię, bohatera i na przykład potwory. Do tego się sprawdza znakomicie. Mamy też siekacz goblinów. No w miarę powiedzmy nowa jednostka, dobra jednostka. Z tego też względu, że ma bardzo duże obrażenia, jak sobie zauważycie. Mały zasięg, ale obrażenia są bardzo duże. Ale dużym też plusem jest to, że jak skończy im się szybko amunicja, która im się bardzo szybko skończy, no to otrzymujemy zabójców, którzy sobie poradzą bardzo dobrze w walce wręcz i mogą też służyć jako taka dodatkowa piechota. Czy mamy artylerię w piechotą razem. Mamy jeszcze oczywiście organki, które mają 300 zasięgu, 300 siła pocisków. Organki dobrze się sprawdzają na piechotę, na kawalerię, na tak naprawdę każdego typu jednostkę. Może z artylerią może być problem, bo zasięg 300, a w większości gdzieś tam artyleria ma zasięg 400, więc do tego mogą się nie za specjalnie sprawdzić. Choć organki mają bardziej precyzyjny strzał niż artyleria, więc tutaj można by się między tym wahać. Przejdźmy jeszcze do dział ogniowych, które zadają bardzo duże obrażenia, wręcz gigantyczne. Zniechęcają też przeciwnika przez to, że to jest ogień.
Siła jest duża, zasięg jest mniejszy, ale to jest idealna jednostka pod piechotę, więc do piechoty będzie się sprawdzać najlepiej. Ja już tutaj uruchomię, żeby sobie przeciwnik do nas podszedł i zobaczyliście po prostu te działa w akcji. No niektóre działa zaraz tutaj będą sięgać już przeciwnika, więc sobie zauważycie, jak to wygląda w praktyce, jeśli chodzi o też strzelanie. Wygląda to moim zdaniem dobrze. O proszę bardzo, tutaj już działa zbierają żniwa, zadają sporo obrażenia. Tym bardziej jeśli przeciwnik na przykład stoi na przykład w linii, to się najlepiej sprawdzi. No bo tutaj w linii mogą strzelać w tak naprawdę kilka jednostek naraz, bo ten pocisk po prostu poleci dalej. A ogniste, no ogniste dobrze się sprawdza, obrażenia są spore. Możemy to może schować, będzie wygodniej. Jeszcze możemy zobaczyć, jak organki tutaj pakują w przeciwnika. Możemy zaznaczyć na przykład organkami w jeden oddział. Niech tutaj go bombardują. Ale ci zbierają naprawdę piękne żniwa, jeśli chodzi o działa. A jakbyśmy mieli kartacze, to w ogóle by były ogromne obrażenia. Proszę bardzo. Jedna salwa i już tutaj pół oddziału prawie nie ma. Choć ta salwa nie wyszła może idealnie. Katapulty. No widzicie, artyleria prawie sama sobie poradziła z ekipą orków. Wiadomo, że orkowie zawsze mają jakąś tam kawalerię, coś tam więcej, więc wygląda to trochę inaczej. Jeśli chodzi też właśnie o te działa ogniowe, sprawdzają się zarąbiście na potwory i na lordów, no bo mają naprawdę duże obrażenia. Działa znowu się też dobrze sprawdzają z tego względu, że działa na przykład przewalają przeciwnika, więc to też warto wziąć pod uwagę. Artyleria u krasnoludów jest jedną z najmocniejszych w grze i też w sumie ma największy wachlarz, jest najbardziej taka uniwersalna. Możemy zawsze dostosować pod każdą frakcję, z którą byśmy walczyli, więc do tego na pewno jest duży plus. No i co? Chyba więcej nie muszę tutaj omawiać. Powiedziałem o każdej artylerii, która do czego najlepiej się sprawdza. Są artylerie, które są uniwersalne, sprawdzają się do wszystkiego dobrze, a są artylerie, które muszą gdzieś tam się bardziej sprawdzać na jednych zasadach, na przykład na jedne jednostki, a na niektórych znowu już trochę gorzej. Przejdziemy w takim razie do tworzenia armii, jak to powinno gdzieś tam w praktyce wyglądać, jak to u mnie wygląda w praktyce. Każdy ma inną strategię, inne powiedzmy jakieś tam odczucia co do niektórych jednostek, więc może to się oczywiście od waszych strategii różnić, ale zobaczymy. Przejdźmy w takim razie, moi drodzy, do tworzenia armii. Na początku gry nie mamy też wysokich poziomów, jeśli chodzi o budynki. Weźmy sobie Thorgrima. No powinniśmy na pewno mieć wojowników, krasnoludkich wojowników z tarczami, z tego względu, żeby wykorzystywać właśnie obronę na przeciwniku, żeby go po prostu przytrzymywać. I z czym musimy tak naprawdę tutaj pokonywać przeciwnika? Możemy mieć na przykład górników z ładunkami z 1-2 oddziały, z tego względu jakbyśmy chcieli oblegać jakieś miasto, szybciej się gdzieś tam poprzebijać, no to do tego mogą oni się tutaj nam oczywiście przydać. Do jakiegoś delikatnego ostrzału, jeśli byśmy na przykład stworzyli szansę przeciwnikowi, żeby on się jakby zgromadził w jednym miejscu, to zamiast na przykład używania magii, bo magia krasnoludów może nie jest aż tak mocna jak niektóre magie, na przykład cienia, czy tam nie wiem, niebios, no to wtedy mogą ładnie tutaj poobijać przeciwnika. Na pewno musimy mieć kuszników. Kusznicy to jest zdecydowanie bardzo mocna jednostka, tym bardziej na początku, gdy nie mamy jeszcze żelaznych smoków, nie mamy gromowładnych, no to ta jednostka sprawdza się znakomicie. I szybkim takim dostępnymi jednostkami to na pewno będą mściciele. Ewentualnie możemy już jakieś tam żyrokoptery sobie gdzieś tam iść, tym bardziej, że jeśli gramy Malakaim i Kaysonem, mamy szybki dostęp do żyrokopterów czy tam dział. Więc te jednostki powinny nam się gdzieś tam znajdować w armii. Ja oczywiście, jeśli nie mam dostępu za bardzo do artylerii, no to po prostu maksuję bardzo kuszników. I wtedy kusznicy dają mi tą przewagę, że ci krasnoludzi sobie trzymają wartę, a ci po prostu wystrzelają. Bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi też o automat, krasnoludcy kusznicy ogólnie bardzo dużo zabijają jednostek. Dużo więcej niż piechota. I to jest właśnie taki dziwny przelicznik, ale strzelcy niestety mają takie bonusy i wychodzą w większości lepiej podczas bitwy, nawet gdybyśmy walczyli z jakimiś tam mocniejszymi jednostkami z większym pancerzem, no to krasnoludy będą mieć dobry przelicznik, więc to jest taka armia, bym powiedział, na początkowy etap gry, powiedzmy do 20-30 tury maksymalnie, gdyby na przykład kampania się gorzej potoczyła. Co byśmy musieli tutaj wymienić oczywiście na wyższym jakby poziomie, jakbyśmy już mieli jakieś inne jednostki, to wyrzucę na przykład tych górników, bo górnicy wtedy już nie są w ogóle tutaj przydatni.
Jeśli mamy opcję na przykład długobrodych, to możemy długobrodych wymienić z krasnodami wojownikami, wymieszać, ewentualnie całkowicie ich zlikwidować. Tutaj powinny się już pojawić jednostki albo lepszej po prostu artylerii, ewentualnie już na przykład żelazne smoki, gromowładni, siewcy, uraz, no zależy jak tam gdzieś wam to pójdzie. To już te jednostki powinny się zdecydowanie tutaj pojawić. Jeśli wiecie, że walczycie z frakcją, która ma dużo potworów, można iść w stronę już na przykład zabójców, albo zabójców gigantów, albo standardowych, żeby też mieć możliwość kontrę na przykład na potwory. Tylko że ja na przykład osobiście wolę kontrolować potwory kusznikami, albo po prostu gromowładnymi, albo właśnie żelaznymi smokami, bo zdecydowanie lepiej oni się sprawdzają w walce. Możemy też, jeśli już mamy jakąś opcję, na przykład siekacz goblinów. To jest znakomita jednostka na potwory, bo spokojnie taki jeden siekacz goblinów jest w stanie pokonać potwora, takiego mocniejszego nawet potwora, bo nawet jeśli go nie zastrzelą, to jest opcja taka, że to są, wiecie, to są zabójcy, więc oni spokojnie mają dobre bonusy, żeby pokonywać właśnie dużych przeciwników. I wtedy puścimy sobie te jednostki na dużego przeciwnika. Oni się fajnie sprawdzają, na przykład jak sobie zrobicie taką kontrę na ogry. Jakbyście walczyli z ogrami, no to są idealne jednostki do walki z ogrami. I wtedy nawet każdy automat wam to po prostu wygra. Niezależnie przez to, że nawet mają ten zerowy pancerz, powiedzmy jakieś tam straty będą. No bo pancerz ma bardzo dużo znaczenia podczas właśnie bitwy na automacie. No to niestety tego nie przeskoczycie, ale sprawdza się dobrze. Na takim już średnim etapie, końcowym etapie, no powinny się na pewno pojawić już sterowce, powinny być jakieś żyrobombowce, bo wtedy macie większą szansę i szybciej po prostu będziecie na przykład podbijać miasta poprzez oblężenie. Do tego na pewno dużo lepiej się już sprawdzają, więc wtedy już więcej artylerii. Powinny się też oczywiście już zamiast tych krasnoludzkich wojowników powinni się już pojawić rębacze, gwardziści. To już jest kwestia indywidualna, jeśli chodzi o tworzenie armii. Z tego też względu, bo zależy co budujecie, jakie macie ewentualnie dostępne te jednostki, bo ktoś może grać trochę innym schematem. Na pewno pół armii to muszą być strzelcy i artyleria, a drugie pół armii to musi być jakaś piechota, która zatrzyma przeciwnika, żeby ci strzelcy, artyleria mogła wyciągnąć jak największe żniwa. Chyba że gracie gdzieś tam Ungrimem i będziecie bardziej szli w stronę zabójców. Jest też taka oczywiście możliwość, żeby zagrać bardziej zabójcami, nim na przykład jakimiś strzelcami. Tylko że z tym musicie się liczyć, że tutaj musicie uważać na pancerz. I tu musicie uważać już na artylerię, na strzelców przeciwnika. Nawet czasem gorzej już wtedy ci sami strzelcy, bo strzelcy szybciej was trafią. Mają lepszą celność, jak będą jeszcze to strzelcy z jakichś elfów, czy takich frakcji, które mają naprawdę dobrych strzelców i dobrą celność, to już będzie zdecydowany problem. Więc wtedy ta armia powinna być trochę wymieszana. Pamiętajcie też o żelaznych smokach, że oni mają mały zasięg, ale siła jest tak ogromna, że ona miażdży każdą piechotę. Nie ma po prostu piechoty, która by przetrwała żelazne smoki, więc to jest ważne, żeby wykorzystywać każdą jednostkę do 100%. Dajcie oczywiście znać, jak wam się podobało prowadzenie na przykład takiego omówienia jednostek w tym stylu. Miałem też omówienie Zincha. Wydaje mi się, że też było nie najgorsze, ale to jest chyba dużo ciekawsze. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie krasnoludów, jednostek krasnoludów, dajcie znać w komentarzach i zapraszam do lajkowania i innych moich materiałów. Dzięki, cześć, cześć, cześć!